Jest środek nocy i jest to doskonała pora na rozpoczęcie zabawy z processingiem. Pokażę, jak stworzyć program, który jest interaktywną animacją lotu przez gwiazdy. Coś powiedzmy w tym stylu. Może jakiś statek kosmiczny wstawimy. Zobaczymy, gdzie nas processing zaprowadzi. Rozpocznę od... ja już wcześniej ściągnąłem i zainstalowałem processing. Otworzę sobie tylko manual. Zawsze dobrze mieć tą stronę pod ręką. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda. Otworzę pusty projekt. I właściwie w processingu to już jest w pełni działający program. Kliknąć Run i wyświetliło się puste okienko. Taki najprostszy program, który coś robi, to jest program, w którym podajemy rozmiar okna. Niech to będzie mój rozmiar okna 800×600. No i widać, że ten program po prostu otwiera okno. No to zrobię jeszcze coś takiego, żeby w każdej klatce animacji tło zostało wypełnione na kolor. Niech będzie czerwony. Tutaj podaję kolor w postaci trójki RGB. Czerwony, zielony, niebieski. Ok, może zmienię to na kolor magenta. Ta funkcja draw to jest taka funkcja, która jest wywoływana kilkadziesiąt razy na sekundę i za każdym razem kod jest wywoływany na nowo, ale stan programu jest zachowany, także wszystko, co zostanie zmienione wewnątrz tej funkcji przy kolejnym wywołaniu w kolejnej klatce obrazu, będzie zmienione. To jest zwykła funkcja, która po prostu jest wywoływana w pętli. Jeszcze sobie tak na rozgrzewkę coś narysuję. Niech to będzie elipsa o środku w punkcie 200 100 XY, no i o dwóch promieniach 50-50. Jeszcze ustawię jej kolor niech będzie zielony. No i jest elipsa, kółko. Zrobię teraz z tego taką elipsę 100×50. Działa. Teraz tak jeszcze ustawię tutaj pozycję X i Y na pozycję X i Y kursora myszy. OK. Ponieważ ta funkcja draw jest wywoływana kilkadziesiąt razy na sekundę, to za każdym razem, kiedy jest wywołana, te wartości X i Y mogą być już zmienione. Kursor się przesunął i widać, że to jest uwzględnione. OK. Ustawię może tą elipsę na rozmiar 10×10 i ustawię kolor biały. Pokażę taki skrót. Zamiast robić kolor biały w ten sposób, można po prostu napisać jedną liczbę i ta liczba zostanie powtórzona 3 razy. Widać, że jakbym chciał, żeby to były gwiazdy, to może jeszcze krawędź usunę. Stroke. OK. No i teraz widać, że ta elipsa się narysowała bez krawędzi. Dobra, i to może to być mój prototyp gwiazdy. Tło ustawię na razie na czarne, ponieważ jest noc i gwiazdy powinny mieć w tle kolor czarny. Dobra, to teraz tworzę tablicę. To będzie tablica wektorów. Te wektory będą mi wskazywały, gdzie te gwiazdy będą leżały. Niech to będzie tablica 100 elementów. Muszę jeszcze te gwiazdy jakoś umieścić w przestrzeni. Czyli zrobię pętlę po elementach tablicy. To będzie moja nowa gwiazda. No i ustawię jej pozycję na jakąś losową liczbę. I pozycję X, pozycję Y. I to jest ta pozycja X jest z zakresu od 0 do szerokość ekranu. Tak pobieram szerokość ekranu. Tak
pobieram wysokość ekranu. Ekranu to znaczy okna, które otworzyłem. No i teraz tą moją nową gwiazdę wstawiam do tablicy pod indeksem item. OK. No, widać, że oczywiście gwiazdy się nie narysowały, bo one są na razie tylko w tablicy, tak? Także jeszcze muszę zrobić po nich pętlę. Mógłbym zrobić taką samą pętlę jak wyżej, ale zastosuję skrót. Tą gwiazdę z tablicy nazwę S. To będzie pętla po elementach tablicy. I teraz czyli narysuję elipsę wszędzie tam, gdzie są umieszczone gwiazdy. No i widać, że rzeczywiście to całkiem fajnie wygląda. Teraz może by się przydało coś takiego, że za każdym razem jak narysuję gwiazdę, to przesunę ją w lewą stronę, czyli zmniejszę x o 1. No i widać, że to działa, jest animacja. No tylko jest taki mały problem, że jak te gwiazdy wylatują z lewej strony, to z prawej strony nie ma gwiazd i jest pusto. Można to załatwić różnie. No, ja po prostu zrobię taki trik, że sprawdzę, czy przypadkiem gwiazda nie wyleciała z lewej strony, czyli czy x nie jest za mały. Jeżeli jest, no to ustawię go na szerokość okna. OK, i teraz wszystko, co wylatuje z lewej strony, pojawia się z prawej strony. No, wygląda to w miarę OK, tylko że no, tutaj jest takie małe oszustwo, które ktoś może zauważyć, że za każdym razem, kiedy jakaś konstelacja wylatuje z lewej strony, pojawia się za chwilę z prawej strony, czyli nie tworzą się nowe gwiazdy, nie widzimy nowego obszaru, tylko zawsze to jest to, co wyszło z lewej strony. Także za każdym razem, jak gwiazda wyjdzie z lewej strony, to ustawię dodatkowo jej pozycję y na jakąś nową wartość. OK, zobaczymy, czy tutaj nie pojawiły się te dwie gwiazdy. No tutaj jeszcze widać taki efekt, że te gwiazdy jakoś tak jak się zbliżają do tej krawędzi, to tak znikają, a tutaj tak nagle się pojawiają. To jest dlatego, że może pokażę dlaczego. Troszeczkę zwiększę te gwiazdy. Po prostu tutaj sprawdzamy, czy środek gwiazdy nie wyleciał z lewej strony i przesuwamy środek gwiazdy na prawą stronę. A tak naprawdę powinniśmy sprawdzić, czy jej prawa krawędź nie wyszła całkowicie za lewą stronę. Dlatego tutaj sprawdzę, czy no właśnie, czy ta gwiazda całkowicie mi wyszła z ekranu. Jeżeli wyszła, to przesunę ją na szerokość plus promień tej gwiazdy. No i widać, że teraz efekt jest lepszy. No, pojawiła się tu jakaś przerwa, ale na razie tak zostawimy. Wrócę z promieniem do wartości 10. Widać, że za dużo muszę zmieniać, żeby zmienić jej promień na 10, także stworzę sobie zmienną, która będzie mówiła mi o tym, jaki jest promień gwiazdy. No OK, jakoś to działa. Tylko że teraz to jest takie, ten cały obraz jest jak dla mnie zbyt płaski. Chciałem mieć jakiś efekt głębi. Także dodam tutaj trzeci wymiar. Każda gwiazda będzie miała jakąś odległość od ekranu i im gwiazdy będą dalej, tym będą się przesuwały wolniej, a te, które będą bliżej, będą się przesuwały szybciej. Na szczęście typ p-vektor potrafi przechowywać pozycje trójwymiarowe, dlatego mogę po prostu dodać tutaj trzecią wartość, pozycję z. No i to będzie pozycja, ja ją wylosuję z zakresu od 1 do 10. Można tak też użyć funkcji random. Można podać zakres od do, albo można po prostu podać tylko górny zakres. OK. I teraz jakoś wykorzystam
tą z-ową wartość. No najpierw może stworzę tą głębię tak wizualnie, znaczy to, co będzie bliżej, będzie większe, a to, co będzie dalej, będzie mniejsze. No i ja to zrobię po prostu przez podzielenie, przez tą trzecią współrzędną. Też czymś nie podoba, że tym się nie mieści to na ekranie, dlatego po prostu przepiszę to mały refactoring. Napisałem to, co było przed chwilą, to jest dokładnie równoważne, tylko że troszeczkę bardziej to rozpisałem, ale dzięki temu jest czytelniejsze. Widać, że rzeczywiście to jest ta pozycja z-owa. No i tutaj przez to, że no, jeżeli dzielę przez ten wymiar z, to jeżeli gwiazda jest blisko, to znaczy jej ta odległość w z jest równa 1, to tutaj dostanę dużą liczbę, czyli ten promień będzie duży. No i to się zgadza z naszym doświadczeniem, że jeżeli coś jest blisko, to jest większe. Jeżeli tutaj ta liczba będzie duża, czyli no, maksymalnie będzie wynosiła 10, no to ta gwiazda będzie miała promień równy 1. I zobaczmy, jak to wygląda. Ok, no i mam jakiś tam efekt głębi. No jeszcze by się właśnie przydało dodać ten efekt taki, że jeżeli coś jest dalej, to wizualnie porusza się wolniej. Czyli taki, no troszeczkę tej perspektywy też, ten efekt perspektywy troszeczkę zwiększymy. No i mogę to zrobić w ten sposób, że zamiast przesuwać o 1, to będę przesuwał o promień. To znaczy może zrobię promień podzielony na 10. Pomnożę przez 0,1. Wziąłem 0,1 dlatego, że no, jeżeli gwiazdy są z przodu, to już policzyłem, że najmniejsze z to jest 1, czyli największe r, jaki dostanę, to jest 10. A jakbym chciał mieć taką prędkość jak przed chwilą, to w 10 razy 0,1 to jest 1, czyli gwiazdy, które są z przodu, poruszają się tak samo jak przed chwilą, a te, które są z tyłu, poruszają się wolniej. No i efekt wygląda całkiem nieźle. No właściwie już program, który chciałem na początku uzyskać, zwiększyłem liczbę gwiazd, wszystko się zgadza. No, 10 000, czemu nie? Działa całkiem płynnie nawet, ale wrócę do 100 gwiazd. A tutaj jeszcze prawie taki mały błąd, bo no, błąd, który bardzo trudno zauważyć, ale za każdym razem jak te gwiazdy wylatują z lewej strony, to ja bym chciał resetować tą pozycję Y-ową, no ale też Z-ową na jakąś losową wartość. Widać, że tutaj coś źle robię, tak? Bo drugi raz piszę to samo, co jest wyżej w tym miejscu. Dobrze by to było jakoś zebrać te gwiazdy w jakieś klasy, ale to tym się może zajmiemy na koniec programu. Na razie po prostu radosna twórczość, potem będziemy sprzątać. Zapiszę ten projekt Stars. OK, i właściwie zapisałem dlatego, żeby pokazać taki inny sposób uruchomienia programu. To jest dosyć nowa funkcja w procesingu, nazywa się Tweak. Ona po prostu działa tylko wtedy, jeżeli projekt, szkic jest zapisany. W tym trybie można wszystkie stałe i kolory można dynamicznie modyfikować, czyli na przykład mogę zmienić kolor gwiazd, czy odcień gwiazd. OK, mogę zmienić promień. Widać, że ponieważ prędkość uzależniłem od promienia, to prędkość też rośnie. No tutaj mam tą zmienną, która reguluje prędkość i dobrze by to było sobie wrzucić do jakiejś osobnej zmiennej. Widać od razu, że jeżeli prędkość jest ujemna, to program nie działa tak, jakbyśmy chcieli, no bo nie testujemy, czy gwiazdy wychodzą z prawej, czy z lewej strony. No ale można się pobawić. Jak zatrzymam program, processing się mnie zapytał, czy zachować te zmiany. Ja na razie nie chcę zachowywać tych zmian, które wprowadziłem w trybie Tweak, ale no, widać, że to całkiem fajnie działa. OK, dorzucę tutaj jeszcze zmienną speed, w której będę przechowywał prędkość. Może ją będę jakoś modyfikował
No, a czemu nie? Sprawdzę, co się stanie, jeżeli przemnożę 1/100 przez pozycję myszy w oknie. No, domyślnie pozycja myszy jest 0. Jak wjadę myszą z lewej strony, to widać, że jest to uwzględniane tak, jakbyśmy chcieli. No ale na razie ustawię po prostu tutaj 0,1, żeby mieć jakąś fajną animację. Ok, czyli mam gwiazdy. To może bym dodał teraz jakiś statek kosmiczny. Skorzystam tutaj z budynku Wydziału Matematyki i Informatyki w Toruniu. To będzie mój wzorzec dla stworzenia statku kosmicznego. To dlatego, że on troszeczkę wygląda jak taki statek kosmiczny. O, tak blisko? Ok. Zrobię screenshota. Ok. Kopiuj. Przeniosę się do programu GIMP. Otwórz ze schowka. Ok. I na tym mogę pracować. Dobra. No to troszeczkę go po prostu przytnę. Za pomocą zwykłego narzędzia lasso. Robię to mniej więcej, bo to jest tylko zabawa. O. Ok, zaznaczyłem budynek. To teraz odwrócę zaznaczenie i wytnę wszystko to, co jest zaznaczone. Czyli najpierw zaznaczyłem, tak, potem odwróciłem zaznaczenie, żeby zaznaczyć wszystko inne i usunąć to. No jeszcze tutaj wytnę teren patio. Ok. I to wszystko. No i tyle. I zapiszę to jako, wyeksportuję to do pliku PNG. I zapiszę ten plik o jakiejś takiej nazwie, którą będę pamiętał, za chwilę ją użyję w programie. I wstawiam to do katalogu mojego projektu. Właściwie mogę to wstawić nawet do katalogu data. Jeżeli w programie będę podawał nazwę pliku, to domyślnie processing będzie szukał tego pliku w katalogu data albo w głównym katalogu projektu. No ja lubię mieć wszystkie obrazki zorganizowane katalog głębiej, żeby były w innym katalogu niż sam program. Ok, no już nam się to przyda. Dobra, no to teraz załaduję ten obrazek. Muszę do czegoś to załadować. Muszę stowarzyszyć ten obrazek po załadowaniu z jakąś zmienną. I obrazki przechowuje się w zmiennych typu pImage. Znowu processing image. No, nazwę to statek po prostu. I ładowanie obrazka odbywa się za pomocą funkcji load image. Ok. Załadowano obrazek i teraz ten obrazek mogę wyświetlić gdziekolwiek za pomocą funkcji image. On mi tutaj podpowiada, że pierwszy argument funkcji image to jest sam obrazek, a dwa pozostałe są jakieś floaty. No, ja pamiętam, że to jest pozycja x-owa i y-owa. Czyli niech na razie będzie w punkcie 0,0. No i widać, że program działa. Obrazek się pomyślnie załadował. Ok. No, ja bym chciał posterować tym obrazkiem, także może wstawię właśnie pozycję X, pozycję Y obrazka na XY myszy. Widać, że to działa, tylko no, ja bym chciał, żeby środek tego statku był dokładnie tam, gdzie jest umieszczony mój kursor, także odejmę od
pozycji x-owej tego obrazka połowę szerokości obrazka. I to samo z wysokością. To powinno spowodować, że obrazek pojawi się tam, gdzie kursor, na środku kursora. Ok. Dobra, to jest już fajnie, już jestem zadowolony. Tutaj taki, może nie trik, ale coś, co można wyczytać w dokumentacji, jest taka funkcja image mode, w której można powiedzieć, co znaczy ta pozycja XY. Domyślnie ta wartość jest ustawiona na corner. Ja to ustawię na center i to znaczy, że ta pozycja XY to jest pozycja środka obrazka, także nie muszę tego robić. Jeżeli to wpiszę, to nie muszę tego robić, tylko mogę tak po prostu podać i to będzie dokładnie to samo, co napisałem przed chwilą. Ok. To jest po prostu krótsze. Jako programista jestem leniwy, także staram się wszystko robić jak najkrócej, jak najszybciej. Ok. Dobra, no to co można tutaj jeszcze dorobić? No ja bym może dorobił coś takiego, że jeżeli pozycja X tego statku jest bardziej w prawo, to prędkość jest troszeczkę większa, jest zwiększana. Czyli uzależnia speed od pozycji X myszy, bo to jest pozycja statku tak naprawdę. Ok. Dobra. To może jeszcze można by teraz dodać jakiś inny statek, który leci obok mojego statku. Może najpierw jeszcze bym dodał taki coś, że statek nie będzie przelatywał dokładnie w pozycję myszki, bo żaden statek kosmiczny nie wykonuje takich gwałtownych ruchów. Zrobię coś takiego, żeby ten statek podążał za pozycją myszki. No dobra, to będzie tak. To żeby coś takiego zrobić, to będę potrzebował dodatkową zmienną, w której będę przechowywał pozycję myszki. Pozycję statku kosmicznego. Na początek ustawię tą pozycję na 200 i połowa wysokości ekranu. I będę rysował statek właśnie w tej pozycji. Ok. No dobra. To teraz zmodyfikuję w każdej klatce tak pozycję myszki, tak pozycję statku, żeby to była stara pozycja statku plus jakiś współczynnik, niech to będzie 0,1 nowej pozycji statku, czyli tej pożądanej, czyli mouse X, minus stara pozycja statku. Chodzi w skrócie o to, że tutaj jest różnica tej pożądanej pozycji względem aktualnej pozycji i dodam po prostu kawałek tej różnicy, czyli 0,1 tej różnicy do aktualnej pozycji statku. Tak krócej to zapiszę zamiast tak. To jest to samo. I to samo dla Y. I ten współczynnik tutaj może też wyrzucę do osobnej zmiennej. Ok. Bardzo długa zmienna, ale niech tak już zostanie. Zobaczmy, co się stało. Ok. I jest rzeczywiście taki efekt. Tak, podążanie za myszą. Troszeczkę zmodyfikuję to. Może użyję trybu Tweak, Ctrl-Shift-T. Teraz może będę mógł zmieniać na żywo to podążanie. 0,4. W trybie Tweak jest tak, że skok
zmiennych jest zależna od tego, z jaką dokładnością ta liczba została zapisana w programie. Także zapiszę to w ten sposób. Teraz będę mógł dokładnie kontrolować tą zmienną w trybie quick. OK, i teraz zmniejszę to troszeczkę. Widać, że jeżeli zmniejszą tę wartość, to statek jest bardziej leniwy. Jeżeli zwiększę tą wartość, to statek bardzo szybko nadąża za kursorem myszy. No ja zrobię, żeby był bardzo leniwy. OK. No jeszcze muszę poprawić coś takiego, że teraz te gwiazdy mi uciekają z prędkością zależną od pozycji myszki, a ja chciałem coś takiego, żeby to było w zależności od pozycji statku. Pos X. No, troszeczkę przesadziłem, bo muszę tę pozycję statku podzielić powiedzmy przez 100. Żeby ta zależność była jakaś taka lekka, tak? Żeby, widać, że ta zmienna speed przyjmuje bardzo małe wartości, także muszę dużą wartość, bo pozycja wewnątrz okna to jest jakaś wartość od 0 do 800 w tym momencie, przy wielkości okna 800. Także dzielę to przez jakieś 100, żeby uzyskać jakieś takie rozsądne wartości zmiennej speed. OK. Chciałem jeszcze jakiś inny statek kosmiczny dodać. Dlatego, może najpierw zanim dodam statek, to może urozmaicę ten aktualny statek. Pamiętam coś takiego, że jest funkcja tint. Zobaczę, jak ona działa, nie jestem pewien. Czy ona tak działa? Tak. Zmienia ona to, co zostanie narysowane za pomocą funkcji image. Wszystko to, co będzie wypuszczane przez image będzie filtrowane, będzie mnożone dosłownie przez ten kolor. Także mogę sobie tutaj ustawić jakiś ciekawy kolor, albo może będę zmieniał ten kolor w czasie. Albo zrobię coś takiego, jeżeli będzie pozycja X rosła od 0 do 800, to statek będzie się stawał coraz bardziej niebieski, a coraz mniej czerwony. Może coś w tym stylu. Dorzucę dodatkową wartość. Niech to będzie ship red. Przemnożę to razy 255 i to będzie tak. Zacznę tak od ship pos x podzielę przez szerokość ekranu i to jest maksymalna pozycja dla statku, czyli dostanę tutaj jakąś liczbę od 0 do 1. No i teraz tą liczbę od 0 do 1 pomnożę przez 255. OK, i teraz wstawię to do tego mojego koloru. A tutaj wstawię 255 minus tę wartość. No i działa. Jest bardziej niebieski, jak się przesuwa w prawo, bardziej... Nie, to ja chciałem na odwrót. Czyli zrobię coś takiego. OK, może jeszcze zrobię, żeby ten niebieski to nie był taki niebieski, tylko żeby to był kolor cyjan. OK. Dobra. To teraz drugi statek. Drugi statek. No to jak pierwszy statek zrobiłem na podstawie Wydziału Matematyki i Informatyki w Toruniu, to drugi statek zrobię na bazie Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Toruniu. Najpierw musimy go znaleźć. Grudziącka jest. No dobra. To zrobię to, co wcześniej.
Screenshot. OK. Dobra. Przytrzymałem Ctrl, żeby dodać teraz do zaznaczenia zewnętrznego obszaru i teraz wszystko usuwam naraz. OK, jeszcze może go troszeczkę... nie będę go prostował, potem go wyprostuję w processingu. OK. Eksportuj. Dobra. Już widać znowu, że się powtarzam, tak? Bo piszę drugi raz to samo. Przydałoby się chyba jakąś tam klasę dorzucić dla statków kosmicznych. Ale tym się zajmiemy za chwilę. Pozycję początkową na razie zrobię może w ten sposób. I też w połowie wysokości ekranu. Pozycja, dobra. No i muszę go gdzieś tam narysować. Widać, że się rysuje w tym samym kolorze co drugi statek. Ja bym chciał wyłączyć teraz ten efekt, który przed chwilą zrobiłem. Mógłbym tutaj wstawić tint 255, to rzeczywiście mi wyczyści ten efekt. A ja zrobię tutaj coś takiego jak no tint. OK. No i ja bym chciał, żeby ten drugi statek podążał za tym pierwszym, czyli też będę jego pozycję ustawiał w zależności od tego pierwszego statku, od pozycji pierwszego statku, czyli zastosuję ten sam trik, tylko będzie inny czas reakcji. No niech będzie tyle. I tak. Czyli tutaj wstawiam docelową pozycję minus aktualna pozycja. I to samo dla Y. No i zobaczymy, jak to działa. No i działa. Może ten drugi wydział, ten drugi statek jest zbyt duży, także może być troszeczkę pomniejszy. Skorzystam tutaj z funkcji Scale. Scale 0,5. OK. Tylko tutaj coś nie zadziałało, tak? Bo widać, że jak się przesunę statkiem tutaj, to no, ten drugi statek jest mniejszy, ale on powinien podążać za tym pierwszym, a nie podąża. Dojeżdża tutaj. To jest dlatego, że funkcja Scale mi powoduje, że wszystko, co zostanie narysowane po wywołaniu tej funkcji Scale, zostanie pomniejszone. Także w to wchodzi również ta pozycja XY tego statku.
Żeby sobie poradzić z tym problemem, czyli no, maksymalna pozycja tutaj jest taka 800×600, ale to powoduje, że ta funkcja scale, że poza tym, że obrazek został pomniejszony, to ta pozycja 800×600 została przeskalowana też do 400×300. Także zrobię coś takiego, że przesunę najpierw, że zrobię to rysowanie na pozycji XY przez przesunięcie. Wykorzystam do tego funkcję translate, a pozycję obrazka ustawię na 0,0. OK. I wydaje się, że to działa. OK. Tutaj to, co się tutaj dzieje, to jest te funkcje translate i scale. Ona działa w ten sposób, że ona przekształca cały układ współrzędnych. Dlatego gdybym wstawił tutaj 1, to właściwie nic się nie dzieje. No poza tym, że jeżeli narysuję elipsę w pozycji 0,0, czyli no, o jakimś tam szerokości 50×30 i o kolorze zielonym, żeby ją było dobrze widać, no to ona powinna mi się pojawić w lewym górnym rogu ekranu, ale się nie pojawia w lewym górnym rogu, tylko na pozycji tego statku. Dlatego, że cały układ współrzędnych został przesunięty do pozycji FISPOS XY. Tak naprawdę to przesunięcie i tą skalę, jeżeli teraz przeskaluję 0,5, to ta elipsa też się pomniejszyła. To przesunięcie, skala i co więcej, można jeszcze wstawić tutaj rotację. No niech będzie o 30 stopni, tylko w ten sposób. Ten kąt się podaje. Sprawdźmy, czy ten kąt się podaje w radianach, czy w stopniach. Nie pamiętam. Sprawdźmy dokumentację. W radianach. OK. Jeżeli mamy stopnie, to możemy użyć takiej funkcji radians. OK. Dobra, czyli chciałem o 30 stopni. No jest 30 stopni i widać, że i statek kosmiczny, i elipsa się obróciły. Żeby zapobiec temu, że te transformacje wpływają na inne rzeczy, których nie chciałem przesunąć, obrócić, przeskalować, to można użyć takiej pary funkcji push matrix, która zachowa aktualny układ współrzędnych, i pop matrix, która przewróci stan układów współrzędnych. Zrobię tutaj wcięcie, żeby zaznaczyć, że to, co się działo pomiędzy, mi modyfikowało układ współrzędnych, a tutaj wróciłem do poprzedniego stanu. Czyli w tym momencie, jak uruchomię program, to widać, że elipsa jest w punkcie 0,0, tak jak było wcześniej, i nie jest skalowana, chociaż statek jest skalowany. Te funkcje push matrix i pop matrix nam się będą w przyszłości bardzo, bardzo przydawać do różnych ciekawych rzeczy. Te transformacje przestrzeni także, ale na razie niech to tak zostanie. Usunę tą elipsę, bo to tylko chcieliśmy zobaczyć, jak działają te transformacje. No jeszcze bym zrobił coś takiego, żeby ten drugi statek może się obracał wokół własnej osi. Już mam obrót tutaj jakiś zastosowany, ale uzależnię to od aktualnego czasu. Czas można pobrać za pomocą funkcji millis. Funkcja millis zwraca liczbę milisekund od uruchomienia programu. Czyli milisekund, czyli 1000 milisekund w sekundzie, czyli mamy tutaj rozdzielczość 1/1000 sekundy. No ja bym chciał, żeby ten obrót był na przykład o 45 stopni na sekundę, czyli co muszę zrobić? Muszę pomnożyć to przez 45 i podzielić na 1000.
No, chyba jest to odpowiednia prędkość. Ok. Dobra, te obroty mi się tak podobają, że może do naszego statku też je zastosuję. Tylko może troszeczkę, ponieważ jest większy, to może będzie się troszeczkę wolniej obracał. Coś się dzieje, tylko coś dziwnego się dzieje. To dlatego, że no właśnie, tutaj obracam całą przestrzeń. Też muszę to zawrzeć. No, widać, że jest jakiś obrót, ale za bardzo nie panujemy nad tym, co się dzieje. Te przesunięcia i obroty, no obroty są zawsze względem środka układów współrzędnych, także jeżeli ustawiam obrazek w takiej pozycji, to no, tak naprawdę muszę najpierw obrócić ten obrazek, a potem go przesunąć. Dlatego zastosuję to samo, co było przy tym drugim statku, czyli push matrix na początku, pop matrix. Znowu widać, że tutaj zapisuję coś, co drugi raz to samo praktycznie. Także no aż się prosi, żeby tutaj była jakaś osobna klasa, osobna funkcja tych statków. Y. I teraz pozycja 0, 0. Ok, czyli rysuję statek w pozycji 0, 0, obracam go najpierw. Generalnie można te transformacje czytać w ten sposób, że to, co jest bliżej tego, co zostanie narysowane, to jest wykonywane najpierw, czyli statek rysuję na środku, a całą przestrzeń obracam wokół środka układów współrzędnych wokół punktu 00 i na samym końcu cały układ współrzędnych przesuwam do aktualnej pozycji statku. Ok, widać, że to rzeczywiście działa. Dobra, no to ja bym jeszcze chciał dorzucić jakieś efekty, tak? No, jakie efekty? Może taki efekt, że jak będę przyspieszał, to za gwiazdami będą się takie smugi pojawiały i za statkiem, żeby było widać, że to jest szybko. Zastosuję tutaj taki, powiedzmy, trik. Zamiast czyścić, zamiast zamalowywać w każdej klatce obraz czarnym kolorem, to no, zrobię coś takiego, że zamaluję go czworokątem. Niech będzie o czarnym kolorze, czyli właściwie zrobię to, co robi funkcja background, czyli w tym momencie to jest praktycznie to samo. W tym momencie się nic nie zmieniło, po prostu zamalowuję ekran jednolitym kolorem za pomocą prostokąta, który tak się rozciąga na całe okno. Ale do funkcji, no jeszcze żeby to pokazać, to może wstawię inny kolor. Niech to będzie niebieski. Do tej funkcji tak naprawdę mogę wrzucić coś innego. Mogę tutaj jeszcze dać czwartą zmienną, która mówi o tym, jaka jest przeźroczystość tego, co będę rysował. I ta przeźroczystość to jest, no, przyjmuję tę wartość od 0, czyli całkowita przeźroczystość, do brak przeźroczystości. Czyli jak będzie 255, to jest brak przeźroczystości, jak zrobię 128, to jest częściowa. Jeszcze tego dobrze nie widać, ale zrobię taką dużą przeźroczystość, niech będzie 32. Ok, widać, że są zestawiane za wszystkim takie smugi. To jest dlatego, że w momencie, kiedy zaczynam rysować kolejną klatkę obrazu, to w ekranie czy w oknie cały czas mam piksele z poprzedniej klatki i jeżeli ich nie wyczyszczę, tylko je zamaluję takim przeźroczystym prostokątem, to troszeczkę to zostanie przyciemnione, czy zostanie to przykryte kolorem tła. I teraz jeżeli na tym narysuję aktualny obrazek i w kolejnej klatce narysuję coś półprzeźroczystego, to
będę widział to, co było w poprzedniej klatce, plus to, co było we wcześniejszej klatce, tylko jeszcze bardziej przyciemnione. I tak w każdej klatce wszystkie te klatki się kumulują i uzyskuje taki efekt poświaty. To jest taki tani sposób zrobienia efektów w stylu motion blur, tylko taki mało dokładny, ale dla naszych celów zupełnie wystarczy. Tylko tutaj zmienię kolor na czarny. OK. Jest efekt podróży przez kosmos z prędkością bliską prędkości światła. Przynajmniej tak to jest przedstawiane w filmach czasami. OK. Tutaj zmienię kolor na... Ponieważ mam same zera, to mogę po prostu 0 wpisać. Zobaczę jeszcze, co się stanie. O, może najlepiej w trybie tweak. Teraz mam tę wartość 32, może zmienię ją na 5. Bardzo fajny efekt. OK. Tutaj może przyjmę sobie to zwiększę, żeby była mniejsza czułość na pozycję myszy. Tutaj widać od razu, że zostają jakieś takie smugi na ekranie. To jest dlatego, że to, co tutaj robię, to jest po prostu trik. Nie należy tego traktować poważnie jako taki efekt, który zawsze działa. To jest trik, który cierpi na to, że dokładność rysowania takich półprzeźroczystych kolorów jest mała. Nie jest to robione precyzyjnie, ale efekt jest całkiem fajny. OK. Tutaj może jednak zmienię tą wartość na coś takiego. Ciągle efekt jest niezły. Dobra, to jeszcze bym dodał jakiś taki element, żeby z tych statków, może z tego mojego głównego, dużego statku, żeby coś tam wylatywało z silnika, z dyszy silnika. OK, żeby coś takiego, co to będzie? Będą to jakieś kreski kolorowe. Na razie zrobię jedną kreskę. Zrobię tutaj taką pętlę od zera do pozycji mojego statku. No i dla każdego X-a narysuję tutaj kreskę. Jakąś kreskę może do pozycji Y dodam jakiegoś sinusa, czyli no dobra, zobaczymy, co się stanie. Ustawię kolor na razie na biały. Na razie eksperymentuję. No i wstawię prostokąt, jeszcze się upewnię, że tutaj nie narysują mi się krawędzie. Ustawię pozycję X-ową na I, pozycję Y-ową na pozycję Y-ową statku. No i wspomniałem, że dodam tutaj jakiegoś sinusa, może zależnego od pozycji X tego prostokąta, który w tej chwili będę rysował. No, niech to będzie I. Na razie może w ten sposób. Zobaczymy, co się stanie. Bo na tym tak naprawdę to wszystko polega. Wysokość prostokąta 5, szerokość 1. No widać teraz, że za statkiem rzeczywiście jakieś takie małe kropki zostają, małe kreseczki, które, żeby było widać, że w ogóle to są kreseczki, to tutaj będę robił krok co 5. Tak, są to rzeczywiście małe kreseczki. No i rzeczywiście z jakimś tam sinusem sobie tam skaczą, tylko może zwiększę wpływ tego sinusa na zmienię to na 10, no i troszeczkę spowolnię ten sinus, czyli podzielę przez 20. OK. Jest jakiś efekt.
tylko że tutaj ten kąt w sinusie to jest liczba całkowita, i dlatego dostaję takie poszarpane krawędzie tego sinusa. O, tak jest lepiej. Nie podoba mi się, że ten sinus jest rysowany na statku. Ja chciał, żeby on tak pod statkiem był rysowany, także przerzucę ten fragment kodu nad kod rysujący statek. Ten image mode powinien leżeć tutaj przed całą funkcją rysującą obrazek. OK. Zobaczmy, jak to wygląda. No, jest lepiej. Tylko bym chciał, żeby troszeczkę większy ślad zostawał ze statkiem. Także może zmienię to na 20. A tutaj wrócę do kroku plus równe 1. Dobra. I takich kresek narysuję kilka. Może jednak mniejsze, ale żeby było ich kilka. Czyli zrobię pętlę w pętli. Niech będzie z 5. Czyli pozycję Y. Do pozycji Y dodam jeszcze J razy 10. Zobaczymy, czy to będzie OK. No, wygląda OK. I może jeszcze w zależności od tego, która to jest kreska, to każdą narysuję w troszeczkę innym kolorze. Czyli to wypełnienie uzależnia od zmiennej J. Najpierw narysuję po prostu coś, tak? Jakąś zmianę koloru. Czyli im J jest większe, im jest bliższe, no tak naprawdę 4, po najwyższej J jest równe 4, tym jest ten kolor składowa niebieska, tym jest bliższa 255. Dobra. No ale ja bym chciał tutaj mieć takie gładkie przejście między konkretnymi dwoma kolorami. Kolor 1 to będzie kolor C1 i ustawię go na kolor, no niech będzie czerwony. Kolor C2 ustawię na no niech będzie magenta, potem może zmienię te kolory i posłużę się taką przydatną funkcją, która oblicza kolor, który jest pomiędzy dwoma kolorami w zależności od jakiejś tam zmiennej, która się zamienia od 0 do 1. Nie pamiętam nazwy tej funkcji, dlatego tutaj mi się przyda dokumentacja. OK, pamiętałem, że to się lerp kolor. Dobrze. No i tutaj na przykładzie widać, że mamy jeden kolor, mamy drugi kolor i tutaj jakiś współczynnik dajemy, jakąś liczbę od 0 do 1. Jeżeli tutaj ta liczba będzie bliższa 0, to będziemy mieć kolor bliższy temu pierwszemu argumentowi. Jeżeli ta liczba będzie bliższa 1, to dostaniemy kolor taki jak w drugim argumencie. Dobra. Czyli kolor wypełnienia ustawię na lerp color i tutaj wstawię kolor C1, C2. No i J zamienię tutaj musi być liczba od 0 do 1, czyli podzielę J przez 4. Ważna jest ta kropka, że to jest, ponieważ J się zamienia od 0, 1, 2, 3 i ostatnie J, jakie dostajemy, to jest J równe 4. Także maksymalne J będzie równe 4, a to, że tutaj mamy liczbę zmiennoprzyczynkową, czyli tą 4 z kropką, to znaczy tyle, że to dzielenie zostanie wykonane na liczbach zmiennoprzycinkowych. Czyli rzeczywiście dostaniemy jakąś liczbę tutaj z ułamkową. OK, i widać, że to rzeczywiście działa. Tylko może to nie są kolory, jakie bym chciał użyć. Także uruchomię znowu program w trybie Tweak. OK, ustawię statyk gdzieś tutaj.
Muszę go jakoś widzieć podczas tych zmian. Dobra. Wyskoczyłem myszą z prawej strony i czekam z lewej strony. Dobra. No i widać, że w tym trybie mogę sobie te kolory modyfikować na bieżąco. No. No dobra, niech będzie coś takiego. Aha. Co jeszcze może tutaj zmodyfikuję? Może jednak ten efekt troszeczkę zmniejszę. Efekt zestawienia smug. Widać, że nawet z tą poświatą jako tako to wygląda. Chociaż wszędzie tam, gdzie ta poświata przecina ten ślad, to ten ślad zamalowuje poświatę. No znowu, to jest wszystko dlatego, że to, co tutaj robimy z tą poświatą, z tym rozmyciem w ruchu, to jest tak naprawdę tylko fajny trik. Ok, zatrzymam, uwzględnię te zmiany. Ok, i teraz co? No jeszcze może ten efekt rozmycia uzależnię od aktualnej prędkości, czyli wartość speed, może 5 razy speed. Czy to jest to? Nie, tutaj powinno być coś odwrotnego, tak? Czyli jeżeli jest mała prędkość, to rozmycie będzie najmniejsze. Czyli mała prędkość to będzie 255, a jak prędkość będzie rosła, to chcemy coś od tego 255 odejmować. No to niech będzie 50 powinno być ok. No dobra, tylko teraz ten efekt jest zupełnie widoczny, także może tutaj dam 100. Jeszcze za małe. No, znowu dobre miejsce, gdzie się przyda funkcja tweak. Jeszcze raz. Ok. Troszeczkę to zwiększę. Jeszcze. Ok. No tutaj z drugiej strony mi ten zakres jest. Tutaj mi się to podoba, a tutaj się dzieje coś złego. Być może dostajemy tutaj zbyt małe wartości. Dlatego tutaj użyję funkcji constraint. Constrain. Jasne. Znowu się posłużyłem dokumentacją. To jest taka funkcja, która jeżeli wstawimy tutaj jakąś wartość i ta wartość będzie mniejsza niż ten argument albo większa niż ostatni argument, to ta wartość odpowiednio zostanie przycięta, czyli jeżeli bym tutaj na przykład wstawił 0, jeżeli mouse x będzie 0, to ta funkcja zwróci pierwszy argument, czyli 30. Jeżeli przekroczę zakres 70, to ta funkcja zwróci 70. Czyli bym chciał tutaj jakoś ograniczyć ten zakres, czyli mamy jakąś liczbę i bym nie chciał, żeby ta liczba była mniejsza niż 15, ani większa niż 255, bo też warto to sprawdzić. Program prezentuje się całkiem nieźle jak na godzinę zabawy, bo właśnie tym jest programowanie w processingu. To jest zabawa, eksperymentowanie, to nie jest praca nad projektem. Tutaj nawet nie ma pojęcia projekt w interfejsie. Wszystko się nazywa szkicem. To jest mój szkic i tutaj jest efekt zabawy z językiem, tak naprawdę z językiem Java. Niektórzy mówią na to język processing, ale tutaj piszemy w drobnej modyfikacji języka Java. Efekt, jak na Java to wygląda super. Ok, jeszcze ścieżka dźwiękowa. Nie mamy lotu.